Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak uszyć kosz miejski z owalnym dnem. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałam Wam, jak uszyć torby z okrągłym dnem. Tutaj przygotowałam próbkę owalnego dna. Zaczynałam od sznurka o długości około 13 cm i uzyskałam dzięki temu dno o szerokości około 10,5-11 cm. I tutaj około 23 cm. To dno jest wzmocnione dodatkowo w tych miejscach. W tym dnie jest analogicznie zrobione, tylko w formie gwiazdy. Zastosowałam tutaj zygzak o szerokości 7 mm, a gęstość bardzo blisko siebie, tak żeby ściek szedł jeden przy drugim, więc u mnie to było akurat około 0,6. Analogicznie jak w przypadku torby z okrągłym dnem, tutaj też możemy kierować kształtem. I tak, jeżeli chcemy, aby boki były prostopadłe, to szyjemy pod kątem prostym w stosunku do maszyny. Jeżeli chcemy ukośne boki, to przechylamy ciągle pod takim samym kątem 45, 60, 80, jak tam nam odpowiada. Mając okrągłe dno, to prowadzenie jest dużo łatwiejsze, czy pod kątem prostym, czy pod kątem mniejszym niż 90 stopni, to jest dosyć wygodne. Natomiast tutaj przez kształt to utrzymanie tego kąta, czy mniejszego niż 90 stopni, czy kąta 90 stopni jest dużo trudniejsze i potrzeba troszeczkę wprawy, żeby ta torba nam się nie falowała. To jak? Zaczynamy. Zaczynając pracę, musimy wykończyć końcówkę, więc wyciągamy troszeczkę rdzeń, obcinamy nadmiar. I te wystające końcówki chowamy do środka. Mamy tak mniej więcej coś takiego. I teraz zawijamy sznurek. Wkładamy pod stopkę i szyjemy zygzakiem. Jak dochodzimy do tego miejsca, zawijamy sznurek. Mamy taki początek. I tak bardzo ważne jest, żeby tutaj wszystko było równe, żeby nie było takiego kółka. Podobnie z drugiej strony. Można to sobie poformować, podociskać. I to już jest nasza baza i szyjemy sznurek naokoło.
Warto jeszcze w międzyczasie skontrolować, ścisnąć ten element, żeby wszystko było równe, żeby nam nie robiło się takie wybrzuszenie. Wybrzuszenie w tym miejscu może spowodować, że później nasz kształt będzie przyjmował niechcianą formę takiej łódki. Na zaokrągleniach staramy się nie naciągać nitki, tylko po prostu prowadzić ją tak swobodnie. Warto też sobie wyrównać pole pracy, żeby nam się zwiększyło i żeby w równej linii prowadzić dno. Można w międzyczasie, jeżeli widzimy, że coś nam się odgina, docisnąć, wyrównać. To jest jeszcze etap, gdzie poniekąd możemy ten kształt zniwelować, skontrolować. Jeżeli byśmy mieli tutaj na przykład trochę takie zaokrąglone za bardzo, możemy to jeszcze sobie tutaj uformować, żeby było idealnie prosto, jak od linijki. Więc jeszcze mamy, na tym etapie jeszcze mamy wpływ, że możemy coś naprawić, nie prując tego, co zrobiliśmy. To musi być idealnie proste, żeby w późniejszym etapie nasza forma torby nie falowała. Otrzymałam już taką wielkość dna, jaką sobie założyłam. I tak, szerokość mamy około 10,5 cm, długość około 26 cm. Zaczynałam od sznurka o długości około 16,5-17 cm. Więc na dzień dobry, jeżeli wiemy, o jakich wymiarach orientacyjnie chcemy mieć dno, to możemy oszacować, jakiej długości ten pierwszy odcinek powinien być. Czyli długość naszego dna minus szerokość to jest pi razy oko odcinek, od którego zaczynamy. Tak plus minus 1-2 cm, bo to zawsze kwestia tego, jaką mamy grubość sznurka, jak tam, czy nam się coś nie naciągnie, czy nam się coś nie przesunie w międzyczasie. Plus druga sprawa, czy rzeczywiście dokładnie w którym miejscu zagniemy ten nasz sznurek, czy nam się gdzieś pół centymetra nie zgubi. Więc tak pi razy drzwi na dzień dobry możemy oszacować, od czego zacząć, a po prostu metodą prób i błędów dopracować o konkretny wymiar. Mając już takie dno, możemy przejść do szycia boków i analogicznie jak w przypadku innych prac ze sznurkiem, szyjąc pod kątem prostym uzyskamy boki prostopadłe, natomiast pod kątem mniejszym niż 90 stopni uzyskamy boki rozszerzające się. Tak wygląda nasza praca, gdy już powoli zaczęliśmy robić dno. I widać, że jest tutaj, dzięki temu, że dno było idealnie równe, proste na bokach, to tutaj też widzimy, że jest prosto.
nasz spód wygląda w ten sposób. Tutaj mamy równo zaokrąglone te elementy. I jeszcze cały czas nam się tutaj rozszerza. Niestety moja maszyna ma dosyć dużą obudowę, ten front, i utrudnia mi to ustawienie prostopadle tej torby, tego kosza jeszcze na tym etapie, więc trochę nam się rozszerza, ale widać, że już zmierzamy, mamy większe możliwości. Prawdopodobnie lada moment będę mogła całkowicie pod kątem prostym w stosunku do maszyny to ustawiać i uzyskać całkowicie prostopadły ten bok. No, ale tak naprawdę wszystko zależy od preferencji, czy wolimy prostopadle tą torbę prowadzić, czy z rozszerzonymi bokami. No, trochę to trwało, zanim udało mi się wypracować w miarę kąt prosty ustawienia dna w stosunku do maszyny. Ten korpus jest dość spory, więc ona musiała też nabrać trochę wymiarów, żeby swobodnie można było w tej płaszczyźnie ustawiać ją pod kątem prostym. Są maszyny, które są tutaj zgrabniejsze, więc dojście do kąta prostego może być dużo szybsze. Więc musimy mieć też na uwadze, że ostateczny kształt naszej torby może determinować nawet model naszej maszyny. A jak widzicie, praca z owalnym dnem jest analogiczna jak w przypadku torby z okrągłym dnem. Jest to troszeczkę trudniejsze, przynajmniej na początku, ale efekt jest warty swojej pracy, tak myślę. Myślę, że w przypadku owalnego dna mamy większy wachlarz możliwości. Plusem takiej torby jest to, że owalne dno jest ustawniejsze niż okrągłe, bo chcąc uzyskać podobny gabaryt torby owalnej, musielibyśmy mieć to dno znacznie mniejsze, a tutaj, jak widzimy, możemy sobie wszystko ładnie poukładać. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego na temat szycia ze sznurka. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia niebawem.